To jest spółka, która generuje nam bardzo fajną gotówkę na dzień dzisiejszy. Nie ma żadnego wpływu na podatek, bo też takie się komentarze pojawiły, że my od tego podatek będziemy musieli zapłacić. Nie, nie będziemy musieli zapłacić. Mówię to po to, żeby pokazać, jaki jest potencjał tej spółki do rozwoju jeszcze. Jesteśmy spółką dywidendową, 30% minimum przeznaczamy na dywidendę i chcemy tak robić. Rynek paliw przez ostatnie 1,5 roku był bardzo zmienny. Zresztą chyba wszyscy to widzieliśmy, kiedy podjeżdżamy pod dystrybutor. Pytanie, jak to będzie w następnych miesiącach, no i też w następnych kwartałach i jak na tym rynku radzą sobie spółki paliwowe. O tym porozmawiamy dzisiaj z gościem. A moim gościem jest prezes Grupy Paliwowo-Energetycznej Unimod, pan Adam Sikorski. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezesie, oczywiście dzisiaj o samej spółce Unimod porozmawiamy, no bo ostatnio dużo się tam dzieje przez ten ostatni rok, tak naprawdę bardzo dużo zmian, ale zanim do tego przejdziemy, na początek chciałem troszeczkę porozmawiać o tym rynku, no bo wy większość przychodów macie z paliw, olej napędowy, bio, też z gazu LPG, więc pewnie jest pan na bieżąco. Jak wygląda teraz ta sytuacja na rynku paliw i jak też to wpływa na premię lądową, no bo podejrzewam, że to jest dla was też istotne. Rynek tak, potwierdzam to, jest obecnie mocno dynamiczny, nie ma nic stałego w gospodarce. Wojna na Ukrainie od zeszłego roku, fuzja Orlenu z Lotosem, spowolnienie gospodarcze, to bezwzględnie wpływa na to, jaką mamy sytuację dzisiaj. Tak jak podawaliśmy przy naszych wstępnych wynikach za drugi kwartał, premie lądowe spadły. Zakładamy, że one będą na niskim dosyć poziomie pewnie co najmniej do końca roku. Tak staramy się szacować ostrożnie, żeby się do tego przygotowywać. I tak jak powiedziałem, kilka czynników na to ma wpływ. Co się działo w tym roku? W zeszłym roku zaczęła się wojna na Ukrainie. Sankcje zostały wprowadzone na rosyjskie produkty naftowe. Od 5 lutego na produkty takie jak olej napędowy, benzyna, wcześniej na ropę w grudniu i wydawało się, że to może mieć duży wpływ na supply chain, jak my to nazywamy, łańcuch dostaw. Wiele firm się do tego przygotowywało, budowało stoki, budowało alternatywne źródła dostaw. To samo robił Unimod, zrobiliśmy to już w zeszłym roku. Terminal w Danii, wagony kolejowe dodatkowe. No i co się stało? Rynek jest dosyć słaby, gospodarka jest słaba, to takie makro spojrzenie i okazuje się, że nie jest tak, że towaru brakuje dzisiaj, na dzień dzisiejszy. Tego towaru jest dużo, pomimo tego, że nie musimy importować rosyjskiej ropy, nie importujemy rosyjskiego oleju napędowego, który miał znaczny udział w imporcie, trzeba to importować z dalszych kierunków. No jest presja jak gdyby wolumenowa, czyli tego towaru jest za dużo, w związku z tym operatorzy na rynku działają i funkcjonują w takim poczuciu presji. Dodatkowo zadziała się fuzja, wszedł na rynek dodatkowy gracz w postaci Aramco i myślę, że to już na stałe zmieniło polski rynek w jakiś tam sposób, bo jasno mogę powiedzieć po tych kilku miesiącach doświadczenia, że presja, którą wywiera Aramco na rynek hurtowy w stosunku do tego, jak wywierał Lotos wcześniej presję, jest większa. To jest bezwzględnie większy gracz, dużo większymi możliwościami również importowymi. No i do tego jeszcze dodamy stację paliw, nowy gracz w postaci MOL-a. Mamy również mocno, szybko rozwijającą się sieć Moja, Circle K, który próbuje też przyspieszać rozwój swojej sieci. To wszystko powoduje, że na całym rynku po fuzji, można by tak powiedzieć, jest takie nowe rozdanie, po prostu zwiększenie konkurencji, taki duopol, który był do czasu fuzji Orlenu, Lotosu, uzupełniany przez niezależnych graczy takich jak Unimod, no zmienił się w taki mocno konkurencyjny rynek, już bardziej podobny do rynku zachodniego, bym powiedział, holenderskiego, niemieckiego, belgijskiego, francuskiego, gdzie tych operatorów jest więcej i po prostu wywierają na siebie presję. Także my jako Unimod żyjemy w tym otoczeniu, musimy się do tego przystosować, przystosowujemy się, szukamy jak gdyby dodatkowych możliwości, ale rynek się bezwzględnie zmienił i to będzie taka zmiana dosyć trwała. Oczywiście makro, czyli wzrost gospodarczy, liczymy, że on wróci w jakiejś tam formie, sprawa wojny na Ukrainie, ale jeżeli chodzi o konkurencyjność na rynku, zaszła duża zmiana. Mówił pan właśnie wcześniej o tym, że wcześniej dużo tych oleju napędowego czy paliw braliśmy z Rosji. W tym momencie to są zupełnie inne kierunki.
I pytanie, czy ta sytuacja można powiedzieć, że się już uspokoiła, to znaczy mamy zapewnione te dostawy? I też od razu drugie pytanie, jak to jest z cenami transportu? No bo wcześniej, tak wydaje mi się, że skoro większość rzeczy szło z Primorska, no to my byliśmy pierwsi w tym całym łańcuchu. Teraz bardzo często no, jesteśmy na samym końcu. Czy to też mocno wpływa na takie zwykłe koszty? To jest właśnie jak gdyby taki wskaźnik tego, gdzie się znajduje gospodarka, w jakiej sytuacji jesteśmy. Mieliśmy rzeczywiście obawy, że ta premia logistyczna, myśmy ją nazywali, którą mieliśmy z Primorska, czyli byliśmy pierwszym dużym portem, następnie jest Hamburg, Wilhelmshaven, porty ARA, czyli Rotterdam czy Wielka Brytania, że dzięki temu mieliśmy najtańsze paliwo i to była prawda. I teraz w momencie odwrócenia tych dostaw na dostawy ze Stanów Zjednoczonych, z Arabii Saudyjskiej, z innych kierunków, Polska stała się na końcu tego łańcucha dostaw i powstały duże obawy, że wzrosną po prostu premie na dostawach. I tak się rzeczywiście na początku stało. Jest tak zwane notowanie Platza, to jest agencja, która ustala de facto ceny, można by powiedzieć, z takim benchmarkiem. To jest notowanie CIF, czyli według warunków Incotermsu dostawy do portu dla portów północnej Europy. I o ile żeśmy kupowali rosyjski towar z pewnymi dyskontami właśnie przez tę tańszą logistykę, no to od momentu sankcji, od 5 lutego musieliśmy zacząć kupować z premiami i to były znaczne premie. Dzisiaj już mogę powiedzieć rzędu $30 w stosunku do notowania. I to była ta premia logistyczna dokładnie za dowiezienie towaru z portu ARA do polskiego portu. Dzisiaj te premie zniknęły. My wróciliśmy praktycznie do sytuacji, że kupujemy zagraniczny towar, zachodni towar zagraniczny, on zawsze był zagraniczny, zachodni towar amerykański czy z Bliskiego Wschodu z niewielką premią. Tam jest premia, to jest drożej niż towar rosyjski, ale ta różnica jest już, bym powiedział, na dystrybutorze praktycznie niezauważalna w jakiś tam sposób, bo po prostu marża operatora pokrywa. Więc to pokazuje, że rynek jest znacznie słabszy niż się jeszcze wiele miesięcy temu wydawało wielu operatorom i nam wszystkim, gdzie no baliśmy się o gwarancję dostaw. My jako Unimod sami zabezpieczyliśmy sobie około 30%, mogę dzisiaj już to powiedzieć, rocznego wolumenu na kontraktach długoterminowych. Nie robiliśmy tego wcześniej, myśmy przeważnie mieli taką politykę spotowego kupowania, bo widzieliśmy, że rynek jest długi, analizowaliśmy wolumeny, jakie są w rafineriach, czy będzie tego towaru za mało, czy za dużo. W ostatnich latach tego towaru było jednak za dużo, więc mogliśmy kupując na spocie kupić taniej. W tym roku przy tym całym otoczeniu rynkowym zdecydowaliśmy się na kontrakty długoterminowe i dzisiaj, gdy mnie Państwo zapytacie, czy to była dobra decyzja, bezpieczeństwem tak, ale jeżeli chodzi o premię cenową, nie. My do końca roku będziemy musieli płacić premię cenową, której gdyby dzisiaj mnie ktoś zapytał, czy bym w takich warunkach podpisał ten kontrakt, jak podpisałem w grudniu, w styczniu przed wprowadzeniem sankcji, to bym go jeszcze raz nie podpisał. Ale kto wtedy wiedział, jak będzie rynek działał? Nam się wydawało, że nawet trzeba więcej niż 30% wolumenu zabezpieczyć całym kontraktem, bo widzieliśmy, że może być trudny rok, nowych okoliczności, więc dużo się bardzo dzieje, taka sytuacja jest bardzo dynamiczna. Pan pewnie też ma takie informacje z branży, to chciałem troszeczkę podpytać, czy jeżeli chodzi o tę zmianę, czy już nie bierzemy oleju z Rosji, w tym momencie są sankcje, czy w branży powoli też może mówi się o tym, że może w jakimś krótszym bądź dłuższym czasie wrócimy właśnie do tego oleju rosyjskiego, czy jednak w tym momencie te zapotrzebowanie całkowicie jest zaspokojone i nie ma w ogóle tego tematu? Ja mogę sobie wyobrazić powrót do rosyjskiego oleju tylko w dwóch przypadkach ewentualnie. Jakiegoś zakończenia konfliktu na Ukrainie na chyba, wydaje się, warunkach politycznych takie, które no, są do zaakceptowania dla krajów zachodnich, a szczególnie dla Ukrainy, czyli zakładamy, pojawia się jakiś pokój, który przywraca stosunki handlowe z Rosją. Czy to jest możliwe? Chyba dzisiaj widzimy, że bardzo trudna sprawa. I drugi wariant, którego dzisiaj w ogóle nie ma, no to jest to, że załamanie łańcuchów dostaw mogłoby spowodować, że ktoś by powiedział, nie mamy wyjścia, musimy kupić, Europa, świat musi kupić rosyjskie produkty naftowe. Nic takiego się nie stało, dokładnie to, o czym rozmawiamy dzisiaj, pokazuje, że można kupić te produkty.
Więc dzisiaj myślę, że nie prognozowałbym w jakiejś takiej co najmniej średnioterminowej perspektywie tego, żeby te produkty wracały i nie ma zresztą żadnego ambasadora, który by za tym lobbował, bym tak powiedział, ze strony krajów zachodnich, bo poza Węgrami, no, które dzisiaj korzystają Węgrzy, MOL, z tej możliwości zakupu ropy rosyjskiej, tłumacząc to problemami logistycznymi, jeżeli chodzi o dostawy z Morza Adriatyckiego. Rozumiem, że tam trwają jakieś prace, żeby się zdywersyfikować, no to de facto nikt dzisiaj nie lobbuje za tym, żeby ten rosyjski towar wrócił. Niemcy, jeżeli chcą zaopatrzyć rafinerię Szwed, to szukają tej pomocy w Kazachstanie. To też pewne emocje wywołuje w zakresie tranzytu przez Rosję, jednak mimo wszystko tej kazachskiej ropy. Także ja dzisiaj nie widzę nikogo, kto by jak gdyby próbował powrócić do tego rosyjskiego towaru. Nie rozmawia się o tym. Skoro o branży troszeczkę porozmawialiśmy, może przejdźmy teraz do Unimotu, no bo jeżeli chodzi o spółkę Unimot, te ostatnie 1,5 roku bardzo duże zmiany. Jeżeli chodzi o fuzję Orlenu z Lotosem, tutaj Unimot bardzo mocno właśnie w tym uczestniczył, no i przejęliście aktywa Lotosu. Były pewne założenia odnośnie właśnie tych przejętych aktywów. Jak to w tym momencie jest? Czy te założenia są spełnione i czy ten proces takiej integracji dobiegł do końca, czy jednak jesteście cały czas w trakcie? To znaczy się tak, integracja na poziomie operacyjnym nastąpiła, przy czym nawet nie nazwałbym ją do końca integracją, tak z perspektywy mogę powiedzieć, bo zarządy spółek, które przejęliśmy w znacznej części pracują w tych samych składach i operacyjnie te zespoły tam działają, funkcjonują, więc my tu się pojawiliśmy bardziej z poziomu strategicznego i to, czym się na dzień dzisiejszy zajmujemy bardzo intensywnie, to pracą. Zresztą obiecaliśmy to inwestorom i tu przepraszam za to, bo mówiliśmy o tym, że strategię dosyć szybko pokażemy odnośnie tych aktywów. Ta strategia, pracujemy nad nią i ona nam zajmuje troszeczkę dłużej, bo tu muszę powiedzieć, byłem trochę niemiło zaskoczony tym, to jest takie jedno niemiłe zaskoczenie, że te aktywa, szczególnie na południu Polski, Czechowice, Jasło, dwie były rafinerie, to są zakłady, które kiedyś były rafineriami, no nie miały jakiegoś strategicznego planu, jeżeli chodzi o przyszłość. Raczej było to zakładane, że po prostu biznes jest kontynuowany taki, jaki jest. A jeżeli myślimy o spadku konsumpcji paliw ze względu na odnawialne źródła energii, na samochody elektryczne, no to musimy poszukiwać pomysłu na te aktywa i my go poszukujemy. To są różne rozwiązania, ale chcielibyśmy to zrobić. Przeważnie, że oba te obiekty, te zakłady mają naprawdę według nas duży potencjał. Są tam wolne, niewykorzystane tereny inwestycyjne, które były kiedyś wykorzystane do przerobu ropy. Zostało to pocięte, wywiezione na złom, trzeba jasno sobie powiedzieć, i stoi to po prostu puste, tam trawa jest uprawiana. Więc mocno pracujemy strategicznie, żeby te zakłady po prostu mogły dalej funkcjonować w tym okresie też zmieniającej się gospodarki związanej z odnawialnymi źródłami energii, tak jak powiedziałem. Jesteśmy bardzo miło, ja już to kiedyś mówiłem chyba na jednym z wywiadów, jesteśmy bardzo miło zaskoczeni, tak pozytywnie, może nie zaskoczeni, ale pozytywnie nastawieni do tego, jak nas przyjęła załoga, bo przyjęła nas bardzo pozytywnie. Ja uznawałem, że to jest takie jedno z większych wyzwań, jednak będąc pracownikiem Lotosu, potem w okresie przejściowym Orlenu, przejście do prywatnej spółki może rodzić różne emocje, obawy z tym związane. Szczególnie tam na południu naprawdę ludzie szukali i czekają na to, że coś się w tych zakładach będzie działo. Oni pamiętają rafinerię Czechowice S.A. o ponad 100-letniej tradycji, pamiętają rafinerię Jasło. To się stały dzisiaj magazyny paliw i naprawdę liczą, że my w jakiś sposób traktując te jako te aktywa, jako takie no, srebra rodowe, trzeba sobie jasno powiedzieć, bo to jest dla nas główne jak gdyby aktywo, znajdziemy pomysł na przyszłość, bo te pytania, które szczególnie padały z załogi na spotkaniach, w których uczestniczyłem osobiście w wizytach, było nie co teraz, bo to co teraz, to oni wiedzą co jest, tylko co za 3, za 5, za 10 lat, jaki pomysł ma Unimot na to i tutaj bardzo intensywnie pracujemy, także jesteśmy zadowoleni z tego zakresu. Czy biznesowo, bo może biznesowo też, czy coś nas zaskoczyło? Jest dużo emocji związanych z tą transakcją cały czas. Ja mogę powiedzieć tak, sam się zastanawiałem, dlaczego kupiliśmy te aktywa, bo rozumiem, że złożyliśmy najlepszą ofertę, bo my wiemy o tym, że tam byli konkurenci w stosunku do nas, czyli nasza oferta jako całościowa oferta
bo dzisiaj to już jest wiadomo, bo też żeśmy o tym mówili. Ta oferta jest oparta na jednorazowej zapłacie, ale jest oparta również na modelu earn-outu, że jeżeli te aktywa będą lepiej performować pod naszym zarządzaniem, czyli też te nowe inwestycje, o których mówimy, nowy sposób zarządzania tymi aktywami, sprzedający będzie miał z tego benefity dodatkowe w przyszłości. Jakie? Jeszcze nie wiemy, ale ta oferta, rozumiem, była najlepszą ofertą ze wszystkich złożonych w tym procesie. To jest pierwsza rzecz. Czy my dzisiaj, patrząc między innymi na sprawę wyceny aktywów, która się pojawiła w naszym komunikacie, mogliśmy złożyć wyższą ofertę? Ja powiem tak, dzisiaj patrząc na założenia makro, które myśmy wtedy zakładali, takie ostrożne, licząc się ze wzrostem inflacji, licząc się ze spadkiem konsumpcji paliw krótkookresowo, ale również długookresowo, to ja bym powiedział, że chyba nasza oferta byłaby niższa dzisiaj niż oferta, którą złożyliśmy przed jeszcze wojną na Ukrainie, bo de facto trochę wojna na Ukrainie wspomogła polski rynek paliw. Gdybyśmy dzisiaj nie mieli Ukrainy, jeżeli chodzi o dostawy, to byłby jeszcze większy kłopot dla operatorów niż jest dzisiaj w jakiś tam sposób. Więc cieszę się, że żeśmy dobrze z doradcami przepracowali. Nie cieszę się, że nasze scenariusze, które były były pesymistyczne w stosunku do tego, co mówił sprzedający o rynku paliw, o rozwoju dalszym tego rynku, o tym, że samochody elektryczne w Polsce będą wolniej wchodzić, że gospodarka się będzie rozwijać o 4-5% rocznie cały czas. Cieszę się, że byliśmy ostrożni, bo jednak przy dużym zaangażowaniu zewnętrznego finansowania koszt obsługi długu i ewentualne niespełnienie kowenantów mogłoby nas dużo kosztować. Więc podsumowując, wyceniając aktywa, wycenialiśmy przede wszystkim biznes, generowanie gotówki. Mówiliśmy o tym, że 70 do 100 milionów zakładamy, że może nam to kontrybuować do biznesu. I dzisiaj mogę powiedzieć, że musimy się mocno natrudzić, żeby tak się stało. To nie jest tak, że mamy pewien zapas. Jeszcze wcześniej chyba mówiłem i się tak można było odczytać nasze wypowiedzi, że tam jest jeszcze zapas, że może będzie więcej. Nie, w tym modelu biznesowym i przy tym otoczeniu rynkowym, które jest, gdzie wszyscy operatorzy, więc klienci terminala, czy Orlen, czy Aramco, odczuwają presję rynkową. My musimy dobrze pracować, żeby dowieść to, co żeśmy zakładali. Liczymy na to, że w przyszłości, może nie tak bardzo dalekiej, będzie lepiej. To chcę to nie to, że zadeklarować, tylko taki sobie cel postawiliśmy, ale to będzie się musiało wiązać z optymalizacją tych aktywów, z optymalizacją pracy. Także naprawdę jeszcze raz cieszę się, że żeśmy nie przesadzili, bo to była dla nas duża transakcja, jest to dla nas duża transakcja, duże przejęcie. Jeżeli byśmy przeszarżowali, to ja w ogóle nie chcę komentować tej wyceny netto, po prostu ten biznes giełdowo, a jesteśmy spółką giełdową, nie ma szans się obronić przy takiej wycenie, jakiej ktoś próbuje mówić, że ona jest. Czy ona jest mniejsza, czy większa, czy nasza oferta była że tak powiem, taka, jakby ktoś oczekiwał. No jeszcze raz, nawet przed tą rozmową sobie zastanawiam, no ale została przyjęta. No wydaje mi się, że daliśmy najlepszą ofertę. Chyba nie mam co do tego wątpliwości, że to była najlepsza, czyli inni byli jeszcze bardziej konserwatywni do tych aktywów. Skoro poruszył Pan właśnie temat tego przejęcia, no to też chciałem troszeczkę pociągnąć ten temat, no bo przedstawiliście właśnie szacunkowe wybrane dane za drugi kwartał i tam były przychody, skorygowana EBITDA i też EBITDA. Jeżeli chodzi o tę zwykłą EBITDA, to rok wcześniej to było niecałe 70 milionów, teraz 570 milionów, z czego tutaj jest napisane w komunikacie, że zysk z tytułu okazyjnego nabycia tych właśnie aktywów, o których Pan mówił, to jest to 494 miliony złotych. Mówi Pan, że nie byliście jedynymi graczami, że byli też konkurenci. Ja patrzyłem troszeczkę też na jakieś różnego rodzaju komentarze i czasem się zdarzą jakieś takie komentarze polityczne i ja się chciałem spytać, czy to oznacza to, że właśnie wy kupiliście te aktywa i tutaj jest zysk z tytułu okazyjnego nabycia, czy to oznacza, że Lotos sprzedał wam to za bezcen, albo nie wiem, tu był jakiś inny układ, czy to jest po prostu zwykła transakcja i pytanie, czy ten zysk, który tutaj jest wykazany, to jest cokolwiek cashowo tutaj będzie, czy to jest tylko zapis księgowy? Zacznę od końca. Czysty zapis księgowy, który nie ma żadnego wpływu na nasz cash.
nie ma żadnego wpływu na podatek, bo też takie się komentarze pojawiły, że my od tego podatek będziemy musieli zapłacić. Nie, nie będziemy musieli zapłacić. To jest druga rzecz. Nie będzie miało żadnego wpływu niestety na dywidendę. Chętnie też bym pobrał jako główny akcjonariusz 1/3, bo przecież obiecujemy te 30% dywidendy z tych 500 milionów, no to już by 20 zł na akcję praktycznie było dywidendy. Nie, nie będzie, bo ta gotówka się nie pojawiła w kasie firmy. Czy Lotos sprzedał te aktywa tanio? Ja bym odpowiedział sobie tak. Na moment, gdy była fuzja, popatrzyłbym na wyceny wartości księgowej większości firm naftowych w tym czasie, jak one wyglądały i ile rynek wyceniał Lotos na moment sprzedaży. No przecież to nie miało nic wspólnego z wartością księgową tych aktywów. Inwestycje, które były poczynione w Lotosie, ogromne, wartościowe inwestycje, nie chcę ich absolutnie krytykować, bardzo potrzebne w tamtym jak gdyby okresie, ale rynek kapitałowy ich w pewnym momencie, nie tylko w Lotosie, to nie był tylko problem Lotosu, przecież jest wiele rafinerii w Europie, które naprawdę miały duży problem, więc jeżeli dzisiaj mielibyśmy sytuację, że umówmy się, te aktywa miałyby kosztować 1 000 000 zł, 800 milionów złotych, taka byłaby wycena, to ja obstawiam i dużo, że tak powiem, pieniędzy na to bym postawił, że te aktywa musiałyby zostać skorygowane, wartość w dół za rok, 2 lata, 3 lata, no bo przecież tak jak znamy sytuację, gdzie Orlen korygował Murzejki, chyba też w ostatnich raportach też znowu korygował w jakiś tam sposób, to tu byłaby identyczna sytuacja, no bo przecież wiemy, ile gotówki generuje ten biznes, więc w związku z tym to po prostu jest nie do obrony fizycznie, ale no tak wygląda. Pewnie gdyby dzisiaj ktoś chciał robić wyceny, no to można też zrobić wycenę wartością odtworzeniową tego majątku, tylko kto dzisiaj chce w Polsce i w Europie budować bazy paliw, jak mamy perspektywę spadku konsumpcji tych paliw i to na niektórych rynkach, tak jak Niemcy, dosyć dramatyczną na dzień dzisiejszy, co bardzo dobrze pokazuje sytuacja PCK Szwed. To też taki jeszcze jeden element do makro. Rafineria ma problemy z dostawami ropy, jest strategiczną dla wschodnich Niemiec, pracuje na 2/3 mocy. Czy ktoś słyszał, żeby w Niemczech były kolejki na stacjach paliw? W Berlinie nie ma. Rynek jest bardzo słaby. Więc to pokazuje, że gdyby tam jeszcze było 100% mocy, to ta presja byłaby jeszcze większa jak gdyby na rynku. Więc wydaje mi się, że rynek paliw i wycena aktywów paliwowych, szczególnie takich mocno paliwowych jak Lotos, bazy paliwowe, Petrochemia troszeczkę się pewnie innymi prawami rządzi, bo tam są mimo wszystko trochę wyższe marże, ale mimo tych wyższych marż wyceny wszystkich spółek naftowych są pod presją na całym świecie. W Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej i nie tak łatwo jest, nie zrobiłem tego zadania, ale myślę, że nie tak łatwo będzie znaleźć spółkę, która jest wyceniana powyżej wartości księgowej przy tego typu asetach, jeżeli nie generuje dużej gotówki, bo jeżeli generuje gotówkę, oczywiście to jest możliwe, ale jeżeli nie generuje gotówki, to jest taki bardzo tradycyjny biznes, no to ja myślę, że chyba dzisiaj wszyscy wolą wiatraki, fotowoltaikę, o wodorze by chcieli porozmawiać, a nie o oleju napędowym. Zresztą, jeżeli chodzi o ten segment fotowoltaiczny, no to też w Unimocie on jest, ale skoro już zaczęliśmy rozmawiać o tych wynikach finansowych, to może chciałbym się dowiedzieć, jak to pan widzi te wyniki finansowe za drugi kwartał, tak przychody 3,14 miliarda, EBITDA skorygowana 62,8 miliona złotych. To są te wstępne na razie wyniki za drugi kwartał. Pan jest zadowolony z tych wyników na tym, no jak pan powiedział wcześniej, trudnym rynku? Ja myślę, że tak. Oczywiście można mnie posądzać o to, a co prezes ma powiedzieć. Przecież zawsze będę sprzedawał wyniki, że słuchajcie, drodzy inwestorzy, mogłoby być gorzej. Nie, mówię to z otwartą przyłbicą. Wyniki na to otoczenie są dobre. Nie chcę powiedzieć, że są bardzo dobre, bo zawsze mogły być jeszcze lepsze. Być może moglibyśmy się trochę kosztowo zoptymalizować, może 5-10 milionów złotych można by było tak długookresowo patrząc, bo jednak byliśmy cały czas na wzrostowym rynku, więc to nigdy nie ma takiej optymalizacji. Gdyby ta sytuacja miała się kontynuować i być dłużej, to pewnie musimy się gdzieś kosztowo trochę zoptymalizować w tym momencie. To daje jakiś potencjał dodatkowego wyniku.
Więc z tej perspektywy jesteśmy zadowoleni z kwoty. Jestem zadowolony ze strumienia, skąd to pochodzi, czyli w końcu ta sytuacja, w której bardzo trudna sytuacja na rynku oleju napędowego nie powoduje tego, że spółka ma ujemny wynik. Ja bym powiedział tak, kto jest takim z nami długo jako z Unimotem, sytuacja w drugim kwartale na rynku oleju napędowego była gorsza niż w 2018 roku. A niektórzy pamiętają 2018 rok dla Unimotu, to był bardzo trudny rok. To był rok, gdzie z Rady Nadzorczej przeskoczyłem do zarządu i jestem od tego czasu w zarządzie jako prezes, bo tam była też ogromna presja wywierana wtedy jak gdyby na marżę. Ta sytuacja teraz, ja bym ją co najmniej porównał, ale nawet bym zaryzykował, że ona była trudniejsza. I teraz w tak trudnym otoczeniu my mamy ponad 60, prawie 70 milionów EBITDA. Dzięki czemu? Dzięki temu, że zdywersyfikowaliśmy biznes. Przejęliśmy nowe aktywa. W tych dodatkowych 40 milionach jest udział bitumenu, jest udział biznesu terminalowego, czyli Unimot Terminale, ale jest bardzo duży udział olawionu. Jest duży udział olawionu i jest udział naszego nowego desku, jeżeli chodzi o handel węglem. Więc to nie jest tak, od razu mówię, jak ktoś wziął 40 milionów, przeliczył razy 4 i mówi, to Unimot z terminali, z bitumenów będzie miał 160 milionów złotych. Nie, 70 do 100. To ja to mówiłem i mówiliśmy to od samego początku. I o to będziemy walczyć, żeby to dowieść, bo tak jak powiedziałem, otoczenie rynkowe powoduje, że klienci mniej korzystają z terminali niż zadeklarowali, że będą korzystać, a 70% jest wynajęte pojemności dla klientów zewnętrznych. Unimot korzysta tylko z 30% pojemności, bo to był warunek również Unii Europejskiej, żeby otworzyć te terminale na konkurencję. Także w tym otoczeniu uważam, że ten wynik jest dobrym wynikiem i daje jakiś taki dobry prognostyk, że jak rynek się troszeczkę odbije, bo on się odbije wcześniej czy później, to będziemy mogli wrócić do takiej EBITDA, którą chcielibyśmy robić pewnie co najmniej powyżej 100 milionów kwartalnie, ale oczywiście potrzebujemy na to troszeczkę czasu. Już pan o tym trochę wspomniał, jeżeli chodzi o te przejęcia Unimotu, no to wcześniej mówiliśmy właśnie o aktywach Lotosu, ale właśnie wspomniał pan, że to jest nie tylko Lotos, no bo w tym roku przejmowaliście i P2T, i Partners for Sky, i Olavion, i były lokomotywy dla Olavion, także tutaj też chyba w jednym filmie trochę się śmiałem, że Unimot jest takim zakupoholikiem w tym roku. Mam pytanie, czy teraz z perspektywy czasu wszystkie te transakcje jeszcze raz by pan przeprowadził, gdyby teraz miałby pan do wyboru kupować albo nie kupować? 100%. Z Olavionu to jest spółka, która nas nie to, że pozytywnie, bo miałoby to, że byliśmy negatywnie nastawieni, że będziemy mieć negatywne nowości codziennie. Mamy pozytywne nowości. To jest spółka, która generuje nam bardzo fajną gotówkę na dzień dzisiejszy. Spółka, która jest 20. przewoźnikiem w rankingu, która ma 1,2% polskiego rynku przewozów. Mówię to po to, żeby pokazać, jaki jest potencjał tej spółki do rozwoju jeszcze. Daliśmy jej dodatkowy też rozwój w postaci naszych przewozów unimodowskich, zwiększyliśmy, bo przecież to był nasz główny przewoźnik, więc jestem z tego bardzo zadowolony. Desk węglowy, bo wcześniej myśmy otworzyli sami swój oddział węglowy, można by powiedzieć, departament, który się tym zajmował i przejęcie P2T. Weszliśmy, uważam, w bardzo dobry moment. Nie wszyscy może będą z tego zadowoleni, ale wpadliśmy w dołek cenowy. Wielu konkurentów, czytamy o tym w prasie, posiada drogi węgiel kupiony w trudnym okresie zeszłego roku. Nie krytykuję tych zakupów, bo nikt nie wiedział, jaka będzie przyszłość, czy starczy węgla, oleju napędowego, benzyny. Dzisiaj wszyscy są mądrzy i mówią, że można było nie kupować. Ja też mogłem nie kontraktować ze swoją ekipą 30% dostaw oleju napędowego. Dzisiaj byłoby taniej, ale zrobiliśmy to dla bezpieczeństwa. Ale wracając do węgla, nie mieliśmy żadnych zapasów, więc nie mamy tego obciążenia, tego, że coś nam leży na placu. Możemy sprzedawać po bieżącej cenie. Naprawdę bardzo fajnie ten zespół to robi. No i ta ostatnia spółka, czyli lotnictwo, Aviation, terminal w Szczecinie, który za kilka lat będzie uruchomiony, bo on wymaga inwestycji w postaci nabrzeża dodatkowego.
Unia Europejska już to zauważyła. To przecież był warunek Unii Europejskiej, że ten terminal musi powstać, bo wyglądało, że rynek polski będzie rynkiem krótkim, czyli nie będzie starczało produktu dla lokalnej produkcji. No i jeżeli rozumiem, że jest też duża kontrowersja w postaci budowy centralnego portu lotniczego. Niektórzy mówią, jest potrzebny, drugi jest niepotrzebny. Zachęcam w godzinach szczytu, bo ja średnio 2 razy w tygodniu jestem na lotnisku w Okęcie, gdzieś wylatuję. Nie wiem, czy jest potrzebny centralny port lotniczy, ale wiem, że jest cholernie ciasno na Okęciu i trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Nie wiem, czy jest inne rozwiązanie, więc nie jestem tutaj w tym zakresie specjalistą infrastruktury, ale jest naprawdę bardzo ciasno i potencjał rozwojowy tego lotniska pewnie się zakończył. Ale niezależnie, czy to będzie centralny port lotniczy, czy to będzie jakieś inne rozwiązanie, lotniska satelickie, tak, jako drugi wariant, pokazuje to, że rynek lotniczy będzie rósł w Polsce. No i w związku z tym będzie miejsce tylko na import. Jeżeli import, no to kto jak nie Unimot. Więc w tym momencie naprawdę widzimy dużą perspektywę. Ta spółka będzie startować powoli, to pewnie 24-25 rok, ale lotnictwo, certyfikaty, zgody ULC-u, wszelkiego rodzaju koncesje, to wszystko zajmuje trochę czasu, więc w związku z tym tu proszę nie oczekiwać, że nagle się coś pojawi dużego jeszcze w tym roku. W tym roku mamy czas na papiery, na infrastrukturę, pewne zakupy też już obecnie realizujemy, jeżeli chodzi o środki transportowe, bo to jest specjalistyczne środki transportowe są potrzebne. Ta spółka w 2024 roku zacznie funkcjonować, w 20 już tak normalnie, 25 zakładam, że będą naprawdę ciekawe wyniki. Oczywiście, jeżeli się utrzyma dynamika ruchu lotniczego, no bo to jest bardzo ważne. Jak wygląda właśnie ten rynek lotniczy od strony paliw? Czy tam jest duża konkurencja, czy po prostu będzie miejsce właśnie dla Unimotu? Konkurencji de facto jest bardzo mało. Dzisiaj jest na polskich lotniskach 2 operatorów, czyli mamy Orlen i to, co pozostało po Lotosie, tam była spółka Lotos BP, obecnie jest to Aramco BP. Kiedyś w Polsce jeszcze był taki litewski operator BGS, który wyszedł z rynku, bo miał trudności z zaopatrzeniem i też pewne operacyjne trudności w tym zakresie, więc tak de facto jest 2 operatorów. Często na wielu lotniskach w Polsce jest tylko jeden operator. Ruch na lotniskach powoduje, że dochodzą one do pułapu, gdzie zgodnie z przepisami Unii Europejskiej musi być 2 operatorów. Te sprawy są regulowane na poziomie Unii Europejskiej, czyli przy pewnym przepustowości lotniska i ilości operacji musi być 2 operatorów i na przykład my już tam rozmawiamy z takimi portami o to, żebyśmy się chcieli stać jednym z 2 czy z 3, no bo jeżeli więcej niż jeden, to może być równie dobrze 3, a nie 2. Tutaj już nikt nie zabrania tego, żeby to rosło. Przepisy mówią, że minimum musi być tyle i tyle. Więc naprawdę jest pole do działania w tym zakresie. Dużo tych nowych segmentów w Unimocie i teraz tak pytanie, czy jeszcze o czymś myślicie? Może nie teraz, ale w perspektywie 2, 3, 4 lat, czy myślicie o jeszcze jakichś nowych segmentach? Jeżeli chodzi o segmenty, to może nie tak bardzo. Mam wrażenie, że to, co teraz robimy i te ostatnie czasy pokazują, że trochę żeśmy się też nauczyli, nie wiem, trzeba się uczyć i też do porażek się przyznawać. Inwestycja w Blinkines dużo też nauczyła, że żeśmy wskoczyli w ogóle na coś innego, czego żeśmy nie rozumieli, ale chcieliśmy być w jakiś tam sposób w awangardzie i denerwowaliśmy się na te niskie wyceny spółek paliwowych i mówimy, ale jak to jest, to mała spółka i może mieć nagle wycenę 100 milionów, a myśmy wtedy pewnie jako Unimot mieli niższą wycenę w jakiś tam sposób, więc rezygnujemy już z tego typu pomysłów i nie finansujemy startupów, to chcę zapewnić inwestorów. Ta konkurencja na rynku będzie powodować to, czego zaczęliśmy naszą dzisiejszą dyskusję. Na tym wysokim poziomie to już ciężko jest jakieś takie wyobrażać sobie fuzje, przejęcia, bo tutaj będzie dużo w razie czego spraw antymonopolowych, więc mi się nie wydaje, ale wydaje mi się, że będzie poziom niżej się może robić jakaś konsolidacja, no bo skoro tej marży zacznie brakować, no to ci więksi operatorzy będą próbowali naturalnie schodzić troszeczkę niżej, więc tutaj się temu przyglądamy i szukamy takich biznesów ewentualnie, gdzie rzeczywiście połączenie, jakaś fuzja, jakieś przejęcie może powodować taki efekt ekonomiczny w postaci, że są gdzieś zdublowane stanowiska, są zdublowane logistyczne aktywa, tego typu rzeczy i są takie podmioty. Co jakiś czas, tak mogę powiedzieć, na naszą skrzynkę działu M&A, fuzji i przejęć wpadają teasery od różnych doradców z rynku krajowego, że
jest taka spółka do kupienia, taka do kupienia. Tych procesów jest dosyć dużo, niektóre szybko odrzucamy, a niektóre oglądamy tutaj w Polsce i w takiej bliskiej zagranicy, bym tak powiedział, czyli też żadnego jakiegoś tam dużego skoku za granicę, tylko region widzimy, że to jest to, gdzie się dobrze czujemy, gdzie rozumiemy ten rynek, jesteśmy w stanie ocenić ryzyka, także nie wykluczamy następnych fuzji przejęć, jeżeli oczywiście wycena tych aktywów będzie taka, że uznamy, że jest tutaj wartość dodana. W 2022 roku bardzo dobre wyniki, w 2023 tutaj mówił Pan w innych wywiadach, że no, raczej ten 2022 rok nie będzie przebity, ale czy myśli Pan, że w takiej perspektywie na przykład 3 lat przebijecie ten 2022 rok? Musimy, to jest zadanie przed nami, to jest nowa strategia 20, 24, 27, 28, pewnie tak to będzie wyglądało. Ja na pewno nie chciałbym za 2-3 lata, czy za 4, gdy będę nadal prezentował prezentację Unimotu, pokazywać jakiegoś one-offu 2022 i słuchać na zarządach i naszych spotkaniach dyrektorskich, jak to było dobrze w 22. Fajnie, że ta poprzeczka tak wysoko skoczyła. Skonsumowaliśmy ją razem z akcjonariuszami w postaci rekordowej dywidendy. Mamy pieniądze na to, żeby rosnąć przez przejęcia w tym zakresie, więc ja liczę, że z tej perspektywy to jest zadanie dla nas na zarządu, żebyśmy wrócili do tego wyniku. Czy to się uda już w przyszłym roku? Nie obiecuję, bo jest dużo wyzwań i mamy jednak wpływ makro na to, co się dzieje. Widzimy to, że w branży paliwowej my nie możemy powiedzieć, że nie interesuje nas aktywność gospodarcza ogólnie, interesuje nas, mamy ten wpływ Ukrainy, ale w perspektywie długoterminowej, patrząc też na odpowiednie zarządzanie tymi nowymi aktywami, między innymi lotosowskimi, polotosowskimi w jakiś tam sposób, tam jest pole do optymalizacji, do poszukiwania nowych źródeł przychodów, tak bym też to nazwał. I to jest też czym się na dzień dzisiejszy mocno strategicznie zajmujemy. To ja myślę, że w tej perspektywie te wyniki są realne. Potrzebujemy trochę czasu. To jeszcze na sam koniec chciałem spytać o dywidendę. Rok temu tej dywidendy nie było, teraz tam ponad 100 milionów przeznaczyliście na dywidendę. Czy w przyszłych latach planowane jest dalej podtrzymywanie tej polityki dywidendowej? Jesteśmy spółką dywidendową, 30% minimum przeznaczamy na dywidendę i chcemy tak robić. Chcemy, jedna malutka gwiazdka. Musiałoby się zdarzyć znowu coś dużego, takiego dużego, ważnego, gdzie tak jak było w wypadku fuzji, mogłem z otwartą szybicą stanąć przed inwestorami i powiedzieć: szanowni inwestorzy, banki, musimy ich zrozumieć. Trudno im zaakceptować, że jedną kieszenią, ręką wypłacamy dywidendę, a drugą wyciągamy do banków po finansowanie. Jest moment dużej fuzji, dużego przejęcia, musimy rok poczekać. Więc gdyby z jednej strony bym nie życzył tego inwestorom, tym, którzy się opierają na dywidendzie i liczą cały czas co roku na dywidendę, z drugiej strony myślę, że wszyscy, którym jak gdyby dobro Unimotu leży na sercu, tak by spokojnie pomyślą, a może fajnie, żeby prezes wystąpił z czymś takim za rok czy za 2 lata, w jakimś okresie czy 3 i powiedział: przepraszam, w tym roku również nie będzie dywidendy, ale tym powodem to jest nie brak zysku, tylko powodem tego jest dokładnie jakaś duża operacja, która się będzie działała. Ale na to za wcześnie, na dzisiaj nic na to nie wskazuje. Wracamy, zresztą udowodniliśmy to w tym roku, do wypłaty dywidendy. Niektórzy mi mówili: czemu tak dużo, dlaczego taka kwota? Ja zawsze powtarzam, ale to jest 30% tego, cośmy wypracowali. Umówiliśmy się na 30%. Niezależnie jaka to będzie kwota, to było cały czas 30% i chcemy to kontynuować. Czyli Unimot dalej pozostaje spółką dywidendową. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Moim gościem był prezes grupy Unimot Adam Sikorski. Dziękuję panie prezesie za rozmowę. Dziękuję serdecznie.